Cześć, dzisiaj porozmawiamy o tym, jak połączyć obraz z tekstem. Pomoże nam w tym rada od Alcasota. Do zobaczenia. Podstawowe pytanie, i teraz uprzedzę jakieś takie potencjalne jakieś zarzuty i wątpliwości, które mogą się pojawić, ale o co chodzi? Przecież po co tekst? Fotografia to 1000 słów. Otóż kochani, no tak, fotografia to jest faktycznie 1000 słów, ale nie chodzi o to, że każda fotografia jest z nurtu WordPress Photo, National Geographic. Fotografia to jest olbrzymi tort, którego kawałeczek my w ogóle dopiero jako fotografowie, historycy, fotografii teoretycy wycięliśmy dopiero kawałeczek. I jeszcze mnóstwo tego tortu jest do odkrycia, a w tym kawałeczku, który my już sobie gryziemy, to są bardzo różne też rzeczy w środku. Między innymi są artyści, którzy się posługują fotografią, dla których nie ma czegoś takiego jak takie ortodoksyjne elementy fotograficzne, jak fotografia to 1000 słów, nie używam tekstu. Więc po tym burzliwym wstępie, za który przepraszam, chcę zaprezentować mojego ulubionego fotografa, Alcasota. Alexot jest dokumentalistą, między innymi fotografem agencji Magnum, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, że jest po prostu wyśmienitym fotografem. Dzisiaj mam kilka jego książek. Dzisiaj porozmawiamy o książce Sleeping by the Mississippi. Książce wydanej w 2004 roku. Ja mam pierwsze wydanie, ona już ma kolejne wznowienia, już wygląda inaczej, ma inną okładkę, w środku też ma jakieś inne zdjęcia. I teraz Alexot proponuje nam w książce The Photographer's Playbook taką radę. Zacznę od takiego cytatu. Alexot cytuje Roberta Franka, czyli autora Amerykanów. Gdzieś tu mamy Amerykanów nawet. Nie planowałem tego, ale charakterystyczna okładka to łatwo znaleźć. Americans, to o tej książce też pewnie powinniśmy porozmawiać. I Sot cytuje Franka. Jedną z najtrudniejszych rzeczy jest połączenie obrazu i słów. Ale oczywiście będę tego próbował. I teraz w The Photographer's Playbook Alex Sot mówi tak. Weź kartkę papieru, na jednej stronie wydrukuj fotografię, a na drugiej stronie napisz coś. Pisz odważnie, ale uważaj, nie używaj przymiotników, nie opisuj, co jest na zdjęciu i nie próbuj wzmacniać zdjęcia. Spróbuj napisać bezpośrednio, emocjonalnie taki tekst, który sprawi, że zdjęcie i tekst dadzą coś nowego. Złóż kartkę, otwórz i zobacz, czy jest coś więcej niż obraz i słowo. I teraz Alexot wie, o czym mówi. Jego książka Sleeping by the Mississippi jest jedną z tych książek, które mają w sobie słowo bardzo mądrze i rozważnie skomponowane. Zauważcie tak, jak mamy książkę, tutaj są takie opisy tylko, gdzie coś się znajduje, kto jest na zdjęciu. Nie ma opisów dłuższych. Opisy dłuższe są na końcu książki. I teraz powiem Wam, że ja mam tą książkę 10 lat, kupiłem ją w 2008 roku i dopiero na potrzeby naszego spotkania i naszej tutaj nauki fotografii dopiero zacząłem czytać te opisy. I też tylko kilka przeczytałem. Dlaczego ich nie czytałem przez 10 lat? Ponieważ mi przyjemność sprawia samo oglądanie tych fotografii i myślenie o nich zawsze na nowo. Bo kiedy przeczytasz opis, nawet bardzo dobry, już wiesz coś więcej. Coś, co wiedział autor. A ja chcę być troszkę współtwórcą tych fotografii. Chcę patrzeć na nie i tworzyć je dla siebie na nowo, za każdym razem. Dlatego nie czytałem tych opisów. Chciałbym przytoczyć opis z pierwszego zdjęcia tej książki. Fotografia wygląda tak. Jest napisane dom na wodzie Petera, Winona, Minnesota. I to jest taka krótki opis.
Zobaczmy, co jest napisane z tyłu. W trakcie powolnego procesu fotografowania kamerą 8x10 cala czasem pytam ludzi, jakie są ich marzenia. Peter napisał: moim marzeniem jest płynąca woda. Od 20 lat mieszka w domu na wodzie na rzece Mississippi. I teraz to jest tekst, który w korespondencji z fotografią, w moim mniemaniu, nie zamyka tej fotografii, nie tłumaczy jej, ale otwiera, daje nowy wątek, dodaje coś. I taka książka, która ma mądrze rozegrane słowo i obraz, jest naprawdę czymś cennym i jest fajną drogą, którą możemy sami sobie jakby podążać, wyznaczyć. Ćwiczeniem także. Zacznijmy od prostego ćwiczenia, typu naprawdę weźmy zdjęcie i coś napiszmy. Wygrzebmy z nas, z naszej pamięci, z naszych emocji, z naszych refleksji, z naszej wiedzy, co chcemy dodać do tej fotografii, nie tłumacząc jej, nie wzmacniając, nie opisując, ale dając coś odbiorcy więcej. Chciałbym Wam pokazać, jak ja to zrobiłem w książce Rozbite marzenie. Chciałbym pokazać jedną fotografię, jeden opis. Nie ukrywam, że Rozbite marzenie jest bezpośrednią odpowiedzią na Sleeping by the Mississippi Alcasota. W opisie filmu wkleję linki do strony Alcasota, do wywiadów z nim, do genialnego filmu dokumentalnego, przynajmniej do traileru, jaki o nim powstał. To jest zdjęcie śniegu. Mógłbym napisać po lewej stronie śnieg. Nic to nie da, bo to jest to, co jest na zdjęciu. Ja napisałem przy fotografii ze śniegiem: ulica Wilcza, brzeg Oławy, Wrocław. W 2010 roku postanowiłem sfotografować pierwszy śnieg. Nie tłumaczy tego zdjęcia, nie zamyka, ale daje coś nowego. Pierwszy śnieg. Wiecie, o co chodzi. Na pewno następnego dnia już go nie było i tak dalej, i tak dalej. Przy tej okazji, że jesteśmy w temacie tekstu i fotografii, chcę pokazać kilka innych albumów. Amerykanów zostawimy na inną okazję. To jest wyśmienita książka Sophie Calais, Ślepota, czy Niewidzenie. I tutaj jednym z takich 3 modułów tej książki są portrety, krótki tekst i jeszcze jedna fotografia. Sophie Calais pytała osoby niewidome, co to znaczy dla nich piękno. Ten chłopiec odpowiedział: zielony jest piękny. Dlatego, że kiedykolwiek kogoś pytam o to, jaki to ma kolor i mi się podoba, zawsze osoba odpowiada, że to jest zielony. Trawa jest zielona, drzewa są zielone, liście są zielone, natura także jest zielona. Lubię się ubierać na zielono. Bez tego tekstu te 2 fotografie nie miałyby tej treści. Sophie Calais. Louis Hine. Louis Hine był fotografem pracy. Lata 20, 30. Wyśmienity fotograf. Mam bardzo fajną książkę monograficzną Louisa Hine'a. O, rysunek syna. Nawet nie wiedziałem, że tu jest powtykane w książki. To jest takie zdjęcie bardzo znane. Fotografował dzieci przy pracy. Tutaj chłopiec na polu bawełny stracił ramię. Patrzcie, jakie to jest niewiarygodne. Dziecko na polu bawełny, 1913 rok. No, książka jest wyśmienita, ale to, co chciałem Wam pokazać, to jest wydany w 1932 roku taka książeczka dla dzieci i dla młodzieży, Men at Work. I tutaj są pokazane różne zawody i bardzo fajnie jest umieszczony tekst. To jest taka forma fotoeseju, gdzie Louis Hine opisuje to, czym się zajmują ci mężczyźni przy pracy, bo to głównie mężczyźni. Robi to w taki humorystyczny sposób, przyswajając dzieciom, młodzieży, jak to jest ciężko, jak to jest praca, czym się charakteryzuje. Jest to świetnie wydana, świetnie złożona, w fajnej estetyce takiej konstruktywistycznej książeczka. Oryginał niestety nie do dostania.
I tutaj tekst funkcjonuje jako taki fotoesej. Tutaj dwie książki, no można powiedzieć, że takich mistrzów operowania słowem i obrazem, czyli taka para artystów Adam Brubeck i Oliver Shanari. Oni robią coś takiego, że wchodzą w archiwa i żonglują archiwami. Wcześniej też bardzo dużo robili projektów dokumentalnych jako tacy autonomiczni fotografowie, ale teraz głównie zauważyłem, że zajmują się tymi archiwami. Między innymi stworzyli taką książkę. Ona jest mało znana, jest wyśmienita. To jest książka, w której mamy podany cały alfabet i różne słowa, jak je się pokazuje w języku migowym. Jednocześnie współpracowali z Getty Images i tam weszli w archiwa, połączyli literę ze słowem i z gestem, z pokazaniem gestu i z fotografią z archiwów. I ta książka jest wyśmienicie zrobiona pod względem graficznym, ma żart, co jest bardzo ważne, jest żartobliwa, świetne fotografie i tekstu, co jest bardzo ważne w tekście, moim zdaniem, w budowaniu tekstu z fotografią, nie za dużo. W budowaniu w relacji fotografii i tekstu chodzi o to, żeby tego tekstu było maksymalnie, żeby dostarczyć treść, ale w ogóle minimalnie, żeby było go jak najmniej, ja tak przynajmniej uważam. Chociaż jednocześnie od razu Brubeck i Shanari zaprzeczają mojej tezie, bo mamy tutaj ich książkę Holy Bible, czyli po prostu normalnie Biblia, czyli cała Biblia wydrukowana, a oni umieścili w tej książce fotografię i zaznaczyli na czerwono teksty, do których ta fotografia jest jakby narracją, ilustracją. I to jest bardzo mocna książka, która jakby próbuje komentować, opisywać, jak to miało być, a jak to wyszło. Bardzo gorąco polecam. Także Brubeck, Shanari warto zobaczyć. Louis Hine i taka konwencja fotoeseju, też ciekawa rzecz. Ja to często robię z uczniami jako takie ćwiczenie, stworzenie takich gazetek. Sophie Calle, należy w ogóle moim zdaniem pochylić się nad tą artystką, jeżeli jej nie znacie. Jest bardzo ważne. Swojej książki oczywiście nie kładę, bo to byłoby niegrzeczne. Okej. Ja to bym chciał zrobić na temat każdej tej książki i artysty osobny odcinek, opowiedzieć Wam jak najwięcej. Bo to wszystko naprawdę jest piękne. To jest naprawdę piękne, co ludzie robią z fotografią i słowem. Proszę Was o subskrypcję, dzwonek. Bardzo nie mogę się doczekać jakichś spotkań w realu wspólnych. Pracuję nad tym, żeby to jak najszybciej się odbyło. Uczmy się fotografii. Piszcie do mnie Karol o fotografii@gmail.com. Jestem na Facebooku, jest też kontent na Instagramie. Fotografia.